Cześć, z tej strony Kuba z bloga amatorplanszówek.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grze Pandemic, czyli dość bieżący temat. Tak bieżący, że w sumie swój egzemplarz kupiłem na początku pandemii koronawirusa i paradoksalnie ta pandemia zatrzymała gdzieś moją grę na jakimś magazynie i czekałem na nią dość długo, ale w końcu dotarła i mogłem się z nią zmierzyć. A z czym mamy do czynienia? Pandemic jest grą kooperacyjną, w której razem ze współgraczami próbujemy uratować świat przed wirusami. Brzmi prosto, ale nie do końca takie jest. Możliwe, że trafiliście gdzieś na różne opowieści o tym, jak poziom trudności niszczy w tej grze graczy, po prostu zmiata ich ze stołu i cóż, gdy gra do nas przyszła, razem z żoną siedliśmy do stołu, rozpakowaliśmy, szybkie przeczytanie instrukcji, odpalenie i w 10 minut gra nas zabiła. Dosłownie sztargała nas z planszy i tak, trudno, no było trudno, ale się okazało, że popełniliśmy mały błąd w czytaniu instrukcji, w zasadach rozgrywki, a po późniejszym dobrym zagraniu wyszło na to, że już jest całkiem nieźle, więc co robimy w Pandemiku? Rozłóżmy sobie grę. I już mamy poglądowo rozłożoną planszę. Nie będę się zagłębiał w szczegóły zasad. Te są dość proste i całkiem przystępnie opisane w instrukcji, a jeżeli chcielibyście trochę bliżej się o nich dowiedzieć, to zapraszam na mojego bloga amatorplanszówek.pl. Linka wrzucę wam gdzieś na dole. O co chodzi w grze Pandemic? W tej grze każdy z graczy zasiadający do zabawy wciela się w jednego ze specjalistów. Każdy z nich ma jakieś specjalne umiejętności, a ich wspólnym zadaniem będzie wynalezienie lekarstwa na 4 choroby rozprzestrzeniające się po świecie. Te są symbolizowane przez takie ładne, transparentne kosteczki w 4 różnych kolorach. W trakcie zabawy będziemy zbierali karty różnych miast i zebranie 5 w jednym kolorze pozwoli nam w laboratorium wynaleźć lekarstwo. Łatwe? No nie do końca. Wymieniać się tymi kartami możemy tylko w specyficznych sytuacjach, a te karty posługują nam także do przemieszczania się na dłuższe odległości po mapie. Trzeba więc bardzo dobrze planować wszystkie ruchy i zagrania tak, żeby wynaleźć lekarstwa na 4 choroby, zanim te całkowicie zdominują świat. Gracze mogą przegrać w 3 sytuacjach. Jedną z nich jest zapełnienie toru rozprzestrzeniania się chorób. Gdy znacznik dojdzie do końca, świat umiera. Niestety. Gdy zabraknie nam któregoś koloru kosteczek choroby, ponownie świat umiera. Jest jeszcze trzecia sytuacja, kiedy wykorzystamy wszystkie karty gry, ponownie świat umiera. Jak wam wspomniałem, moja pierwsza rozgrywka z żoną skończyła się bardzo szybko, ale było to spowodowane błędem w zrozumieniu zasad. Cóż, jeżeli czytacie instrukcję późnym wieczorem i tak strasznie chcecie już zagrać w grę, to wiedzcie, że czasem to się może skończyć źle. Ponowne rozgrywki pokazały nam, że ogarnięcie epidemii na świecie nie jest już takie trudne, chyba że podkręcimy sobie poziom trudności. W grze występują karty epidemii i to one powodują narastanie zachorowalności. W zależności jaką ilość tych kart wprowadzimy do talii, ogniska epidemii wybuchają z większym bądź mniejszym nasileniem. Jak możecie się domyślać, w przypadku wprowadzenia wszystkich 6 kart epidemii do gry robi się naprawdę gorąco. Zauważyliśmy jednak, że w 2 osoby dość łatwo przewidywać swoje ruchy, planować i działać, natomiast gdy się gra już w komplecie, no cóż, wtedy robi się na stole naprawdę gorąco. I bardzo często ocieraliśmy się o przegraną, a kilka razy gra nas pokonała.
Ale tu jest gorąco, oddychać się nie da. Patrzcie, co ja dla was zrobię. No chyba mi się należy jakiś subik, łapka w górę może. Wdzięczny będę, nie? Decydując się na zakup Pandemika, musicie wiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Pierwsza, tu jest losowość, więc jeżeli jesteście uczuleni na to, że z gry wypadają z kart różne rzeczy i nie macie na to wpływu, to musicie się z tym pogodzić, ale to akurat świetnie odwzorowuje rozprzestrzenianie się chorób. W końcu nie wiecie, kto gdzie na kogo kichnie, więc losowość jak najbardziej w Pandemiku jest na plus. Tak jest moje zdanie. Natomiast musicie uważać na tak zwany syndrom lidera. Jeżeli macie w towarzystwie, albo sami tacy jesteście, że musicie dominować, mówić każdemu, co ma robić, to możecie zepsuć całą zabawę. W grach kooperacyjnych nie ma nic gorszego niż jedna osoba, która rozkazuje wszystkim, co mają robić. Więc jak macie kogoś takiego wśród współgraczy i on nie potrafi pohamować tych zapędów, nie grajcie z nim w Pandemic. Bo to tak naprawdę będzie rozgrywka jednoosobowa, a wy będziecie siedzieć jak tacy widzowie przed telewizją oglądający, co to się tam wyprawia, więc na to uważajcie. Co mi się podoba w tej grze? Właśnie ta współpraca. Można razem siąść do stołu i całkiem przyjemnie się bawić, ratując świat, jakby nie patrzeć. Zasadniczo wykonanie również stoi na dość dobrym poziomie, chociaż mam tu małe zastrzeżenia do m.in. grubości kart. Moje od razu trafiły w koszulki. Można było też zastosować trochę ładniejsze pionki. Te wyglądające jak wyrwane prosto z Chińczyka. Trochę odbiegają od dzisiejszych standardów. Świetnie za to prezentują się kosteczki i mapa gry. Po pierwsze, wygląda jak mapa z filmu z science fiction o jakiejś epidemii, w którym zawsze w centrach naukowych mają wyświetloną wielką mapę i ona tutaj wygląda tak, jak powinna, tak jakby się wyświetlała na takim ekranie. Po prostu świetna. Do tego są na niej czytelne informacje, zaznaczone wszystkie tory tak jak trzeba. Jest także rozpisana tutaj tura gracza, więc mamy wszystko. Plansza naprawdę bardzo duży plus. Czy Pandemic jest dobrą grą? Tak, jeżeli lubicie współpracę, nie zależy wam na rywalizacji między sobą, to jest to naprawdę ciekawa kooperacja i myślę, że jest to dobra gra na początek, jeżeli chcecie poznać taki gatunek gier planszowych, w których wspólnie się bawicie, wspólnie rozmyślacie nad taktyką i razem działacie na wspólny jakiś cel. Pandemic jak najbardziej. Jakby nie patrzeć, od jakiegoś roku jest też całkiem trafiona z tematem i można się nieźle wczuć w to, co się dzieje. Co prawda pominięto tutaj chipy sterujące naszymi mózgami, niesprawdzone szczepionki i inne tym podobne, ale mały wariant edukacyjny, który się przyda nawet dorosłym. Ta gra zwyczajnie pokazuje, w jaki sposób się rozprzestrzeniają choroby. Co się dzieje, kiedy jakieś miasto jest całkowicie opanowane i kiedy choroba wychodzi poza nie i w jaki sposób dany wirus może się roznosić po świecie. To jest tu całkiem fajnie oddane. No wiadomo, nie zastąpi to lekcji w szkole, których w sumie brakuje na taki temat, ale całkiem nieźle nakreśla ogół sytuacji. Więc czy polecam Pandemic? Zdecydowanie tak. My się bawiliśmy przy tym naprawdę dobrze. Lubimy siadać do tej gry, a i udało nam się zarazić nią kilku znajomych, więc jest dobrze. Co ważne, zdarzyło nam się w trakcie jednego z lockdownów grać w Pandemic także online, o czym mogliście posłuchać w jednym z moich filmów. Link na pewno wam wrzucę gdzieś tutaj. Więc tak, jeżeli szukacie łatwej, przyjemnej gry kooperacyjnej, Pandemic będzie trafioną pozycją. Warto go spróbować, tym bardziej, że seria się ciągle rozwija i wychodzą kolejne odsłony z tak zwanego gatunku Legacy, czyli rozgrywania scenariuszy. Takie coś w stylu serialów z pandemią w roli głównej. Więc tak, polecam. Dzięki. Do zobaczenia.
No cześć mordeczko! Jak tam na wyjeździe było, co? Ty, słuchaj, może sprawdzimy, jak ci tam roznoszenie wirusów szło na planszy. A no ja wiem, że kwarantanna, wiem, ale online, tak jak ostatnio. No, już pandemika rozłożyłem.